Szanuję Naughty Dog nie tylko za spuściznę, jaką po sobie zostawia kolejnym generacjom graczy, ale też za to, że potrafili zakończyć swoją największą serię Uncharted u szczytu popularności, wysyłając Nathana Drake'a na zasłużoną emeryturę. Uncharted Zaginione Dziedzictwo to spin-off serii, w którym przyjdzie nam wcielić się w jedną z najbardziej lubianych i tajemniczych postaci serii, Chloe Frazer, która wraz z pomocą Nadine, byłej szefowej organizacji Shoreline zrzeszającej najemników, ruszają do Indii, aby odnaleźć artefakt kieł Ganesha. Oczywiście na swojej drodze spotkają niemałe trudności, jak i innego poszukiwacza, który także ma chrapkę na indyjski artefakt. Historia tym razem nie rzuca nas po całym świecie, mamy jedność miejsca i czasu, co jest ukłonem w stronę części pierwszej Uncharted. Nie znaczy to, że naszym oczom nie ukaże się nic nowego, wręcz przeciwnie. Autorzy zadbali, aby gały nie raz, nie dwa wyszły ci z orbit, a szczęka mimowolnie przegrała z grawitacją, ale do kwestii wizualiów wrócimy później. Fabularnie gra nie stanowi nic odkrywczego, to znowu pogoń za starożytnym artefaktem, na który ostrzy sobie zęby także osobnik ze złymi intencjami. Tutaj jest nim niejaki i nijaki Asav. Postać kiepska i nie mająca ani charyzmy, ani nie wzbudzająca lęku i respektu. Taki dzidek, który wypełnia przestrzeń i jest po to, aby było komu na końcu skopać dupsko. Nijak się ma do Zorana Lazarewicza z Uncharted 2 czy Adlera z Uncharted 4. Akcja gry jest bardziej spokojna niż to było w czwartej części, choć nie jest to poziom dynamizmu mody na sukces. Wciąż coś się dzieje, wciąż gdzieś podążamy, coś gonimy lub uciekamy. Chloe, podobnie jak Drake, wciąż unika śmierci o włos. Ciągły peszek bohaterki, jak i wcześniej Drake'a, doprowadził do tego, że bezbłędnie wiedziałem, kiedy Chloe znów spadnie i złapie się w ostatniej chwili jakiejś półki, albo kiedy zawali się podłoga. W mojej opinii tych zdarzeń jest za dużo. Wiem, że fajnie nakręcają akcje, ale jednak dwie takie akcje pozostawiają więcej w pamięci niż ich kilkanaście. Po części to znak rozpoznawczy serii, jednak autorzy już zaczęli z tym po prostu przesadzać. Cały ciężar fabularny miał być w mojej opinii skupiony na relacjach pomiędzy obiema paniami, które początkowo nie pałają do siebie sympatią, ale wraz z rozwojem akcji w końcu się zaczynają akceptować i wreszcie przyjaźnić. Pomysł był dobry, ale coś nie pykło podczas rozrysowywania relacji. W mojej opinii zawaliła sprawę Nadine, która już w Uncharted 4 była postacią zupełnie nijaką, a tutaj tylko ta nijakość się pogłębia. Brakuje chemii pomiędzy bohaterkami, jak na przykład pomiędzy Eleną a Drake'iem w Drake's Fortune. Tam iskrzyło, tutaj już nie bardzo. Był świetny zamysł stworzenia damskiego duetu z zabójczej broni, ale wyszło mdło i nudnie. Choć nie ukrywam, że autorzy starali się coś z obu postaci wykrzesać, dorzucając trochę informacji o przeszłości Chloe, która po poznaniu jej historii staje się właściwie klonem Lara Croft. Niewątpliwie cieszą smaczki, czyli losowe dialogi podczas gry, jak na przykład ten, gdy Nadine pyta Chloe o jej przeszłość z Nathanem i następnie zaczynają o nim plotkować, jak to baby. Te krótkie chwile pokazują, że był potencjał w postaciach i można było go bardziej rozwinąć. Grając w Uncharted 4 miałem wrażenie, że formuła się wyczerpuje. Owszem, Kres Złodzieja był świetną grą, pełną pomysłów, kozackich widoczków i genialnej animacji. Jednak to, co było świeże w Uncharted 2, w Uncharted 4 zaczynało wiać sandałem. Zaginione Dziedzictwo doskonale to uwypukla. Autorom zwyczajnie zabrakło pomysłów na nowe, spektakularne akcje, więc znajdziemy tutaj odgrzewane poziomy, które znaliśmy wcześniej. Pamiętacie ucieczkę Drake'em z więzienia? Tutaj uciekamy po dachach. Pamiętacie misję w pociągu z Uncharted 2? Tutaj znajdziecie praktycznie jej dokładną kopię. Mam wrażenie, że autorzy doszli do podobnego zdania, że nie ma sensu ciągnąć Drake'a dalej. Wzorem Madagaskaru z Uncharted 4 autorzy przygotowali także ogromną otwartą mapkę. Według autorów jest to największy obszar, jaki powstał w serii i trudno się z tym nie zgodzić. Po terenie poruszamy się oczywiście jeepem, a deweloper zamieścił fajny quest poboczny, w którym szukamy specjalnych medalionów. Przy niektórych z nich mamy zagadki, choć nie są one zbytnio skomplikowane i w miarę szybko udaje się całość skompletować. Nagrodą za znalezienie wszystkich jest specjalna opaska, która wibruje i wydaje dźwięk przy ukrytych skarbach. To fajny i świeży pomysł, którego brakowało w poprzednich częściach, choć mocno ułatwia polowanie na artefakty. Sam ogromny teren robi wrażenie. Dróżki, drużynki, mosty, jaskinie, jest co zwiedzać.
a i czasem można się zatrzymać, aby chłonąć pełen detali piękny świat. Na tym terenie spędzicie około 30-40% całej gry. Z nowości można wspomnieć o otwieraniu zamków, do czego Chloe używa swojej spinki do włosów. Niby nie jest to nic odkrywczego, ale czasami fajnie podkręca adrenalinę, gdy otwieramy zamek, a już zza ściany wychodzi przeciwnik. Od pierdółka, ale wpleciona w całość całkiem rozsądnie. Przez całą przygodę towarzyszy nam Nadine, która też nie jest zwykłym klocem i balastem, który się za nami ciągnie. Dziewuszka potrafi zastrzelić przeciwnika czy zadusić kogoś w wysokiej trawie. Jest to całkiem przydatne, zwłaszcza że gra do najłatwiejszych nie należy, a na najwyższych poziomach trudności każda pomoc się liczy. Choć podobnie jak w Last of Us, nasza sojuszniczka jest dla wrogów niewidzialna. Często prowadzi to do absurdalnych sytuacji, gdy podczas wymiany ognia wszyscy strzelają w Chloe, całkowicie ignorując resztę naszej wesołej bandy. Pomimo wszystko Zaginione Dziedzictwo to genialna gra. Jedna z najlepszych w tym roku jakie wyszły i wyjdą na PlayStation 4. Sama mechanika pozostała niezmieniona, to znów połączenie gry akcji z rozwiązywaniem prostych zagadek. Strzelanie nadal jest fajne, a headshoty cieszą jak kiedyś. Gra też bardziej stawia na eliminację po cichu, co jest niezbędne na wyższych poziomach trudności, a i sam tryb działa lepiej niż w Uncharted 4. Dopiero na najwyższych poziomach gra stanowi wyzwanie i nie raz, nie dwa będziecie powtarzać daną sekwencję. Zaginione Dziedzictwo mam wrażenie, że jest najtrudniejszą z części. Ma na to wpływ poprawiona inteligencja wrogów, którzy starają się zachodzić od tyłu i atakować z miejsc wydawałoby się bezpiecznych. Do tego dochodzą dobrze zaprojektowane obszary, na których trwa wymiana ognia. Trzeba być w ciągłym ruchu i korzystać z osłon jak i linki. Inaczej skończymy okrążeni przez wrogów albo z granatem wybuchającym przy twarzy. Jeżeli chodzi o wizualia, Naughty Dog nie zawiódł. Nie jest to może ta sama klasa co Uncharted 4, bo zdecydowano się osadzić grę w jednym miejscu, co trochę ogranicza zróżnicowanie miejscówek, ale widoczki robią wrażenie. Nie bez przyczyny studio uważane jest za najzdolniejszych twórców gier na konsolę Sony. Sam początek, gdy Chloe przebywa w Indii, robi wrażenie. Rynek ze sklepami, straganami i dziesiątkami ludzi cieszy oko. To jeden z niewielu momentów, gdy poruszamy się po terenie zurbanizowanym. Później jest o wiele lepiej. Gęste dżungle, ogromne majestatyczne ruiny, roślinność leniwie poruszająca się na wietrze, wszystko wygląda wspaniale i tajemniczo. Deweloper nie bez przyczyny dodał możliwość robienia telefonem fotek przez Chloe. Każde takie miejsce to piękna widokówka, którą chcesz się pochwalić przed wszystkimi na social mediach. Lokacje są piękne i wymowne, aż czujesz duchotę i wilgotność dżungli. Same postacie to także najwyższa półka. Ich mimika, detale w postaci brudu czy kropel na skórze to absolutna magia. Ciężko oderwać wzrok od Chloe, której mimika bezbłędnie wyraża emocje. Już Uncharted 4 był w tej materii doskonały. Zaginione Dziedzictwo tylko to potwierdza. Jeśli posiadasz telewizor 4K z HDR-em, na pewno docenisz możliwości, jakie twój sprzęt daje. Na moim 7-letnim rzęchu nadal wygląda to super, ale jak to by wyglądało na 50 calach z HDR-em w 4K, aż nie potrafię sobie wyobrazić, pewnie totalny miazgator. Mały tips, gra od początku wrzuca srogi motion blur ustawiony na maksymalną wartość. Oznacza to, że przy ruchu kamery wszystko okrutnie się rozmazuje. Polecam wyłączyć całkowicie rozmycie, aby cieszyć się ostrą jak żyleta grafiką. Wraz z grafiką idzie bardzo dobry dubbing. Nie grałem po polsku, więc odnoszę się do angielskich głosów, które współgrają z obrazem i przekazują w parze z mimiką odpowiednią dawkę emocji. Gra jest krótsza niż podstawka, co jest chyba oczywiste, oferuje 10 rozdziałów, choć niektóre jak otwarta mapka zajmują masę czasu i cena gry jest adekwatna do jej długości. Mnie zajęło jej skończenie 9,5 godziny, przy czym zebrałem jakieś 80% artefaktów, wszystkie medaliony i grałem na najwyższym dostępnym od początku poziomie trudności. Nazwijcie mnie szowinistyczną świnią, ale Chloe nie umywa się do Nathana. Pomimo starań brakuje jej charyzmy, humoru, jakim odznaczał się Drake. Relacje pomiędzy bohaterkami są zupełnie nijakie. Grając cały czas liczyłem na cameo Drake'a w postaci telefonu czy chociażby jakiejś wiadomości od chłopa.
ale pewnie pozostanie już do końca żywota pod pantoflem Eleny. Po części brak Nathana wynagradza nam inna postać znana z serii. Ta sytuacja pokazuje to, jak bardzo przyzwyczaiłem się do męskiego, charyzmatycznego bohatera, jego dowcipasów i kwitowania drwiącym uśmieszkiem sytuacji, która przed chwilą wpędziłaby go do grobu. Panie z zaginionego dziedzictwa są bardziej sztywne, brakuje im luzu jak polskim gangsterom, choć na pewno nie ruszają się jak wóz z węglem. Zaginione dziedzictwo od początku było zapowiadane jako dodatek. Jeśli tak na to spojrzymy, dostajemy masę radochy i zabawy. Kończąc grę zastanawiałem się, czy Chloe wraz z Nadine przejmą schedę po Drake'u i od teraz będziemy brać udział w ich przygodach. Powiem szczerze, nie chciałbym. Formuła zawadiackiego poszukiwacza skarbów nie pasuje do dziewczyn i obawiam się, że mogłoby to doprowadzić serię w bardzo dziwne rejony. Tak czy tak, jeśli posiadasz PlayStation 4, warto zapoznać się z zaginionym dziedzictwem. Nie ma innej gry, w której obejrzysz tak spektakularne akcje, popodziwiasz piękne widoki i wkręcisz się w całkiem ciekawą i spójną historię. Uncharted to ekskluzywna seria, której zazdroszczą i Xboxowcy, i PC-ciarze. W mojej opinii mają czego, bo seria jest zwyczajnie fenomenalna.